past year of Rainbow Six Siege has brought some of the most impactful updates in the game's history. We asked top creators from YouTube and Twitch to tell us Witajcie na what they wspólnym think oglądaniu about Siege wydarzenia today. Ubisoft Forward. To jest taki przygotowanie przed właściwym pokazem. Różni, jak widzę, streamerzy opowiadają o swoich doświadczeniach z grami. Mam nadzieję, że z głośnością, z głosem jest wszystko ok. Tak jak mówiłem, właściwy show zacznie się o 18, za 15 minut. Zresztą widzicie licznik w lewym górnym rogu, ile czasu zostało. Na razie możemy pooglądać, co tam robią ci dobrzy ludzie. Rainbow Six grają Siege. Grałem kiedyś w Rainbow Siege Six przez jakiś czas. Ciekawa gra. Generalnie witam wszystkich oglądających. Jeżeli możecie, to się przedstawcie na czacie. Console community has been begging Ubisoft for some kind of answer to the Zim situation. And I know the mousetrap was a huge announcement that a lot of console players were waiting for. The most groundbreaking thing added to Siege for me was ranked 2.0. I'm really excited for the changes for the shields. I feel like it's been a long time. No na razie jest tylko mowa jakby o graczach tylko jednej gry, Rainbow Six. Może będzie coś więcej jeszcze. W końcu zostało sporo czasu. Jeszcze napiszę tutaj powitanie. Może ktoś jest po angielsku. Don't be shy. Say hello. Ok. No właśnie, to są przesławni streamerzy. Nie znam żadnej z tych osób. Oni mnie również nie znają, więc jest równowaga. No i proszę, tutaj mamy jakiś QR, ja go sprytnie zasłoniłem. Pewnie za ten QR można było dostać coś. Cześć Malina, witamy. Taka klimatyczna intro. When you experience the adrenaline to play in tournaments, to win tournaments. No tak, teraz będą gry sportowe. A właściwie e-sportowe. A propos gier e-sportowych, przez kilka dobrych lat, około 6, tłumaczyłem League of Legends. Non-stop, praktycznie codziennie. League of Legends, te wszystkie dodatki i tak dalej. Jeszcze wcześniej tłumaczyłem dość długo taką grę, która się nazywa Paladins. Jest podobna troszeczkę do Overwatcha. Osobiście wolałem nawet Paladins of Overwatch. My dream is to win like two big tournaments in a row. To win is the most important thing. If we lose this game or win this game, like it's my fault, you know. No tak. So it's all on my shoulders. Czyli Rainbow Six na poziomie sportowym. No i asasyna mamy. Jestem ciekaw, który z asasynów do tej pory wydanych jest waszym ulubionym. There's an important relationship between architecture, urbanism and video games. An understanding of how real cities are formed, how people behaved in cities, how people gathered in crowds is often very, very helpful in being able to articulate that meaningfully in a fictional world as well.
Video game urbanism is the name of our teaching studio. We've been teaching this for a number of Jeśli o mnie years chodzi, now, to working mój with ulubiony students asasyn to to promote jest the use of Origin, game engine technology czyli as ten... an architectural Dobrze mówię? method Nie, for design. źle mówię. We've been Nie gamers Origin, since tylko we Odyssey, were ten grecki. young, and I think that really informed in some way our decision to become architects, A because to dlatego, we've always że been really jak wróciłem z interested Grecji, by to po prostu spaces. chorowałem na Ubisoft to wszystko, co approached us to greckie. Byłem reinterpret zakochany w one tym of their kraju, games in architekturze any i way chciałem we'd strasznie like to. zagrać We were w tym interested in świecie. how Unity Stąd opens up the Odyssey. city in a new way, rather than just experiencing things from the street, being able to really kind of navigate across the buildings, the rooftops, the facade, A od interacting pierwszego with asasyna architecture się, in a different way. kiedy As wyszedł w architects, we're tamtym trained to roku, see to buildings się in a odbiłem dosyć particular way, mocno. but a game Za like pierwszym Assassin's razem, Creed później Unity dopiero lets us break that wróciło. and see the city in a new light. So when we were researching the game, we found it really interesting to read some of the interviews and some of the material Pewnie from wiecie, the że developers as to how they approach the budując design of the asasyny, architecture, oni and skanują hearing całe that, budynki, to jest facing potem wykorzystywane. real Na przykład virtual problems ten, który we się we also Francji faced as dzieje, architects sometimes jest zeskanowany was a really cały interesting katedra insight. Notre Dame We thought it była. would be really interesting Co to potem explore wykorzystano video po game jej pożarze architecture do using an odbudowy. architectural methodology such as a scaled model. So we go from the riverside to the old kind of medieval areas of the city where the buildings are much smaller and irregular, through to the larger kind of boulevards. And we're standing here today in the Bourse de Commerce, which is obviously the highlight of the model here. Fantastyczny był ten model. We picked the Aloe Blay because we think it was a really good example of a building that's No tak, used to Ezio jest change maybe quite a lot fantastyczny, to from też the game wspomnienia to the wakacyjne present mam. day, even to the fact that it's got a new insertion in it from an architect that we really loved, and it was a really Black interesting Flag building akurat to nie look grałem. at. To jakoś tak... Klimaty We really pirackie like mi the nie way leżą that tak do games końca. are totally kind of czemu nie, zagram. user-centric spaces, which is definitely something Oj tak, architecture tak, can learn tak, from. tak jak wspominasz Discovery Tour, to też to jest ten Origin, to właśnie mi się pomyliło, bo to głównie w Discovery oglądałem piramidy. No a Origin też najpierw, znaczy Odyssey też najpierw. Okej, dobra. 7 minut, co teraz? O właśnie, Skull and Bones. A propos piratów. Może kiedyś zrobią asasyna w Polsce. Na przykład w Warszawie podczas powstania warszawskiego. O, akurat. When I found out that Just Dance 2023 has a story mode now. All things Far Cry 6 and how I feel after playing the game. Spodziewamy się zapowiedzi nowego asasyna, Mirage, pewnie tak się nazywa, zobaczymy. Może jakiś Division. Okej. O właśnie, jest Odyssey, tam mignął. A przyznam się, że Far Cry'e też mnie jakoś tak obeszły bokiem. Nie to, żebym nie chciał w to grać, ale jakoś tak, no... Za dużo jest wszystkiego, trzeba z czegoś zrezygnować. Także na Far Cry jeszcze pewnie przyjdzie czas, jak przyjdzie czas, to pewnie będę tutaj nawet streamował. Zobaczymy od którego odcinka. Może ja przesunę swój widoczek, żeby tam są jakieś kody QR-owe. Exclusive reveals on Avatar Frontiers of Pandora, O, fajnie, Assassin's Avatar Creed będzie, Mirage, jasne. and the Crew Motorfest, all in 10 minutes. No tak, no to już właściwie powiedzieli praktycznie, że będzie Avatar, Mirage.
I Far Cry pewnie. Witamy Liz Katrin. It's okay to be scared. I know. Jeszcze Liz właściwie nic nie straciłaś, bo dopiero za 5 minut zacznie się właściwy show. To jest tylko takie rozgrzewka. Znaczy to jeszcze nie jest gra, to jest taki przegląd taka Ubisoftowy gier. Still learning about mentality. You gotta work on yourself, you gotta be better about it. No tak, Ubisoft tutaj podkreśla, że znakomicie opiekuje się graczami, że nie ma toksyczności i tak dalej. No, może w to i uwierzymy. Christine got blues. Christine got blues. She ain't got it. Unless it's a blue 8 and then we'd be screwed, son. Or unless it's a red 7. Oh shit, she had red? A The Division to jest taki w sumie świat po apokalipsie, po wirusie. Myśmy dopiero skończyliśmy oglądać z Liz niedawno The Last of Us serial, także The Division to jest właściwie dość podobny klimat, tylko że tam akurat nie chodziło o takich zombiaków z grzybami, tylko była jakaś zaraza rozprowadzana gotówką, z tego co pamiętam. A poza tym się zgadza mniej więcej. Oh, man, I mean, we kind of caught the transition. We did another casual bar spin there. No to co widzimy to jest tęcza 6. Just Dance pewnie. Tak. Oh my god, I'm so excited. It's coming tomorrow! It's coming tomorrow! I'm amazed. I'm so excited. I'm so excited. Powiecie, czy poziomy głośności są w porządku? Did he crash into me? Layla, your dance was so amazing, by the way. I want you to know that Ubisoft San Francisco just donated $10,000. Wow. I know. Dziewczyna wygrała $10,000. Potańcowała. No tak, to Division to jest gra, którą można zacząć i nie skończyć. Coś jak... jak się nazywa? Starfield. Też będzie gra, przypuszczam, przez ciężkie lata grane, na pewno przeze mnie. A, to dobrze. Dobrze, z dźwiękiem jest w porządku. Oh my god! Let's reach the goal and call it even. That's crazy. Wow, that's we started at like 13,000 something. No. So, yeah, getting Niecałe 1,5 minuty. Thanks everyone. The show's about to begin. Get your snacks, get settled. Ready? Macie przekąski swoje? Zapomniałem o przekąskach. No to smacznych truskawek, ja już pojadłem trochę truskawki. Dziesięć, 9, 8, 7, 6. Zaraz będą gry. Za 2 sekundy będą gry. Za sekundę będą gry. Już są gry. To jest pierwsza gra. To jest wbrew pozorom gra, Liz.
Just Dance, tylko tańcz. Edycja na 2024 rok. Wow. Czy rozumiem, że Just Dance będzie dyscypliną olimpijską teraz? To idę, że medal zdobędę. 23 czerwca będzie można obejrzeć ten wydarzenie olimpijskie. No to ciekawie. Ja bym chciał, szczerze mówiąc, zobaczyć troszeczkę, na czym ta sama gra polega. A też nie pogniewałbym się, jakby Rocksmitha dali, jakiś kolejną część dali, czyli tej powiedzmy program do nauki gry na gitarze. Szczególnie na prawdziwej gitarze. No piękne to bardzo było. Jump on the dance floor, shake it. Shake it. Shake it. Shake it. Jump on the dance floor. Właśnie, tutaj bot mi wyrzucił bardzo ważną informację. Zapraszam na dołączenie do Discorda kanału Greggeneracja. Tam jest właśnie link się pojawi, on się będzie jeszcze pojawiał co pewien czas. To chyba Division będzie, coś czuję. Takie mam przeczucie. A nie, Pandora. Palalukan, moje ulubione zwierzę. The RDA's greed poisoned our world. Secure the perimeter. All threats must be eliminated. They took everything from us. To jest taki bot, który po prostu podaje na razie tylko informacje o Discordzie. Nic się nie dzieje. Their weapons. Things that a Nazi should not know. And then one day, they left. Hell's Gate is under attack. Evacuate now. Kill all the Navi children. But before they did, our teacher saved us and put us to sleep. This is your only chance to survive. And there I remained for 15 years. Until one day, I awoke. 15 lat snu i się obudziła. And I was free. No trzeba by w końcu obejrzeć drugą część. Czeka na nas. Free to decide who I was going to be. Free to discover what I was meant to do. Trochę jest podobny do Horizona. Now Pandora is under attack again. Don't let the Navi get in our way.
get rid of them. And I have a choice to make. I choose to protect my home. No ta główna bohaterka to miała ubranko totalnie jak Eloy z Horizona. I was a child of two worlds. I am no longer. I am Navi. No ładnie, będzie grane. Sivako. Hi there, everyone. I'm Jim Cameron, the creator of Avatar and Avatar: The Way of Water. In developing both of these films, I set out to imagine another world, a world as rich and complex as our own. And we wanted the audience to feel as though they were really on Pandora, to dream with their eyes wide open, and to explore this world with our characters. And it's always been our vision to embrace technology to allow us to find new ways outside the cinema to immerse people in this world. Our friends at Ubisoft share this same ambition, and the team at Massive have been pushing the boundaries of what's possible in games to bring a new corner of Pandora to life. So with Avatar: Frontiers of Pandora, our creative team at Lightstorm has been able to share their insights with Massive's talented team, who are experts in creating living, open worlds. Together, we'll be able to bring players to the Western frontier with new environments, new flora and fauna, and new characters, and an original story that coexists with the events Ciekawe ile of the Cameron ma Avatar lat, bo film. już taki dziadunio się robi We can't troszeczkę. wait for you to join this adventure, Parę tych and filmów we mu look forward zostało to jeszcze do welcoming you zrobienia. back to the world of Avatar once again. No i powita nas nowo w świecie We Awatara. can't wait for you to join this adventure, and we look forward to welcoming you back to the world of Avatar once again. Jeszcze raz nas powitał. A co? Pierwsza gra ze świata Awatara całkiem się podobała, muszę przyznać. Jeszcze można było grać w wersji trójwymiarowej nawet. O, proszę. Kto tam siedział? Pan Phil Spencer. In this all-new story, you'll set out on a journey of discovery to unravel the mysteries of your past. Był pan szef Xboxa. Wczoraj go oglądaliśmy. Między innymi. Our ambition is to create a playground where curiosity is rewarded. This tangible and highly immersive first-person experience will allow you to closely connect to a beautiful open world. To prawie tyle co ja. Touch and interact with it, using your size, your superhuman strength, and your natural agility to gain the upper hand. Czy żartowałem? As the Navi say, Sivako, let's rise to the challenge on December 7th. Sul. Until then, we're Okej, delighted to show you 10 grudnia mamy so prepare to lose yourselves in datę. the beauty and the danger of the western frontier. Powiedziałbym, że koniecznie będzie grane, ale no Starfield będzie grane i nic innego. Nie mogę dać głośniej niestety, mogę ja się przymknąć ewentualnie, ale głośniej już nie dam rady, bo to jest na maksa z mojej strony. Chyba. No tak, to raczej. Ale zobacz, u siebie nie możesz dać więcej pokrętełkiem. First person, super, dla mnie genialnie, dla mnie genialnie. I'm Didi Dienfeld, game director, and I'm excited to reveal what's waiting for you on Subcio, Pandora. będzie gameplay. The story of our game begins when the RDA expands their operations to the western frontier. John Mercer, one of the leaders of Kurczę, ale mam ciary, to jednak dobry znak. and other Navi children from your home to teach you the ways of humans, hoping to mold you and turn you against your own people. But his plan is interrupted by the Battle of the Hallelujah Mountains, and you are put into emergency cryosleep. When you awaken 15 years later, you are a stranger in your birthplace. Knowing the dangers posed by the RDA,
you set out to take them down. Czyli and postać look to raczej jest secure the help narzucona. of other Na'vi clans. Nie można stworzyć. A, w sumie. Initially, you're perceived as an outsider, A so może? you have to reconnect with your lost Na'vi heritage to gain their trust. On your adventure, you'll find your own path as you discover what it means to be Na'vi. You'll explore new regions of Pandora, each with their own unique biomes. The Kinglor Forest is a lush rainforest brimming with life and dense vegetation in the shade of awe-inspiring floating Ciekawe, czy mountains. będzie można skakać po liściach. This is the home of the Aranahe, a clan of peaceful weavers who will guide you on your first hunt and on your first flight. O, będzie można latać na Banshee. Aranahe will show you the way to the rookery, where you can bond for life with your very own Ikran. Zwane też Ikranem. The Ikran is a devoted companion that you can name, feed, and customize. Fantastycznie. Experiment with acrobatics and feel a rush Czy jak of można adrenaline customizować as you dive from the sky Ikrana, to and siebie tym explore bardziej. the open world of Pandora from the air. If you travel north, you'll get to the upper plains. O, nowe An stwory. expansive grassland filled with contrasts and open views as far as the eye can see. To powiem szczerze, Starfield ma teraz Nomadic Sesquatane duży live here in symbiosis konkurencję. with gigantic beasts called Sakru. Earn the clan's trust, and they will teach you the art of riding dire horses. No Liz, pamiętaj, że to słodkie to jest wszystko na Pandorze, chcecie zabić. Trzeba uważać z tymi słodkimi stworkami. Nothing is as it seems. Here lives the Kamatiri, a clan of healers with their own dark reasons to stay hidden. Mroczne powody, aby pozostać ukrytymi. RDA operations are threatening the balance of Pandora. They build facilities of all sizes to exploit resources at any cost, spreading devastating pollution. In the process, animals are hurt and poached. You'll need to stop the RDA from ravaging your home, and when you are ready, you will take the fight to them. As a child of two worlds, you can learn to master multiple No i mamy combat taki styles. czysty gameplay Your teraz. powerful instincts allow you to get an overview of the wiedźmińskie battlefield, zmysły. mark your enemies, and identify weak points. Traditional Na'vi weapons are versatile and precise. You can use the longbow to hit long-range targets, or the staff sling to set up Fantastycznie, z traps. łuku możemy For a zestrzelić more explosive śmigłowiec. approach, you can leverage your human training and go for the blast of an assault rifle, a shotgun, or go bigger with the occasional rocket launcher. On foot, you can also rely on your incredible strength to take down amp units. Above the clouds, your Ikran will help you in aerial combat against the RDA. Destroying RDA facilities will have a tangible impact on your world. A teraz to trochę wyglądało jak Destiny też, Pandora strzelanineczka. heals. You will be able to harvest the best quality material again and craft better gear and weapons. You will also find ingredients to cook and make meals to get stronger. As you keep discovering what it truly means to become Na'vi, you'll improve your skills by connecting to Awa through the Tarshu plant and learn from the memories of your ancestors. Skill upgrades can improve many aspects of your character, such as your natural agility to move through the world, your stealth approach when hunting or fighting, or the handling of your weapons and mounts. Avatar: Frontiers of Pandora is a captivating action-adventure game designed to maximize the power of new-gen consoles and PC. Jaka woda piękna jest. You'll be able to play the full story campaign in single player or with a friend O, online fajnie, in można two-player single co-op. player albo w We kooperacji invite you to dwoje explore graczy. this world of wonder. Become Na'vi and take down the RDA to protect Pandora. Jeśli można by było ujeżdżać Palalukana, to jestem kupiony, także nie wiem. Właśnie jest... No chyba można. To były Palalukany z siodłami. No to ja dziękuję. Kupiona gra jest. No pięknie, to było trochę takie mówisz masz. Chcesz Palalukana? Do ujeżdżania, proszę bardzo, pokazujemy. Wow. Let's get it, baby. Have some fun with it. We're gonna build it up. Oh, another gun.
Teraz będzie zgoła inna gra. Defiant, X-Defiant. No można się zabrać za upgrade kompa, a ja bardzo polecam, jeśli to tylko ma sens u Ciebie, spróbować Nvidia GeForce. I wtedy w zasadzie, o ile jest stabilny internet, nie ma większego problemu z wydajnością, bo wszystkie gry na najwyższych możliwych obrotach latają na dowolnym komputerze czy telewizorze nawet. Ale oczywiście nie wszystkie gry są dostępne na GeForce. W szczególności nie wiem, czy Ubisoftu gry. I'm so excited about this game in general. I mean, I love like the pacing of the game though. I think it all just works, you know what I'm saying? Hello everyone. Hello. My name is Mark Rubin, executive producer on X-Defiant. What you just saw was a collection of live clips and reactions from players streaming our game during our closed beta test in April. And we've been absolutely overwhelmed by the amazing response to our game from players all over the world. No ja bardzo często gram na GeForce Now, także i to strzelanki właśnie Destiny 2 i nie ma problemu, bardzo ładnie to działa. Już nie mówię o Cyberpunku i tak dalej. Ja też nie jestem specjalnie fanem tego typu gier, no ale tłumaczyłem tyle lat Paladins, no to troszeczkę się pograło, a teraz Destiny. Creators and streamers who shared their footage and feedback about X-Defiant. Now we're ready to look towards the future. Tylko wiecie, zawsze problem, jak się z GeForce urąbie, no to nie macie gier. Before we do that, we will be holding another test to address some of the feedback from the closed beta. This open session will be available to everyone on będzie PC, dostępna PS5 sesja and Xbox Series X 21-23 czerwca. From June 21st to June 23rd. This is a short test, but we are opening it to everyone to get as much feedback as possible on our new netcode, controller tuning, and of course to sprytnie, oni po prostu udostępnili na 2 dni grę za darmo, ale generalnie robią testy obciążeniowe, więc im też się to przyda. When we launch later this summer. We will start with a 6-week preseason that will have all of our launch content with 14 maps, 5 factions, 24 weapons, and much, much more. We then move into our year 1 content schedule, which is packed with some really exciting content, with 4 brand new meta-changing factions, each with unique characters and skills, 12 new weapons, and 12 new maps. Dla mnie ta gra wygląda trochę jak połączenie Division z Overwatchem. Year 1 is really going to have a lot of great gameplay content. I z, nie wiem, Fortnite'em. On creating a fun arcade FPS experience. And we are committed to staying true to our community and to strive to make X-Defiant the best place to compete and have fun. Now, it's been quite the journey to get to this point. So thank you again to all of the players that supported X-Defiant. Nie, no jasne, Lis, no dla każdego coś miłego. Była fantastyczna Pandora, teraz jest strzelaneczka, wcześniej mieliśmy Just Dance. Myślę, że spokojnie... O, tutaj takie runy jak te smocze runy ze Skyrima, ale wiadomo, że to nie to. Tak mi się skojarzyło, pismo klinowe. No będzie... Prince of Persia. Aha, jasne. To dlatego tak mi się przypomniało. Jak oceniacie wygląd nowego księcia Persji, który zdaje się tak naprawdę tym księciem wcale nie jest, bo on należy do jakiejś grupy, która ma uratować tego właściwego księcia. Ale będziemy grali tym oto panem.
Na Pixel Heaven w Warszawie poprzednim była okazja spotkać się z Jordanem Mechnerem, twórcą Prince of Persia. I poopowiadał sporo o tworzeniu tej serii. No tak, ale gdzie w tym wszystkim jest duch tej oryginalnej gry, bo na razie to jest takie... Czyli co to ma być? Pojedynki z potworami? Monster Hunter? Jezus. Jeszcze Dragon Ball taki totalny był jednak na końcu. No tak, tak. No właśnie, spinanko i przeskakiwanko. No to dopiero w styczniu. Styczeń 18. Hi everyone. It's so exciting to be with you today. About 30 years ago, Good morning. in 1989, I discovered a great action-adventure game, both challenging my skills and respecting my cleverness. It was Prince of Persia. I am Muniradi, game director of Prince of Persia, The Lost Crown. Time has come to open a new chapter and to journey in legendary. Tak, tak, rzeczywiście Arkane teraz taki zrobiło sukces, że wszyscy starają się do tego nawiązywać. Na dobre czy na złe. Troszkę też do Edge Runners poniekąd. One night, Prince Hassan, cyberpunkowe. sole heir to the throne, is abducted and taken to a hostile no, książę oryginalny został porwany i trzymany w niewoli. A my zostaliśmy wesłani na misję ratunkową. Czyli ciekawe, w pierwszej części książę ratuje księżniczkę, a teraz to książę jest ratowany, ale nie przez księżniczkę. When entering Mount Kaf, your mission is clear. Find Prince Hassan and bring him back to Persepolis. However, Mount Kaf becomes a prison full of hostile. To jest też taka estetyka trochę podobna do Dishonored. Now separated from your allies, you discover a grand citadel full of mysteries, where time flows differently. What is this sorcery? The past coexists with the future. Aha, czyli takie nawiązania do The Sands of Time, czyli manipulacje czasem mogą być. Exploration is everything. Exploration everything. Semi-open world that delivers new secrets. Eksploracja to najważniejsza jest. No tak, rzeczywiście dokładnie jest jak Sands of Time. But to reach new areas, you have to master your skills. And jest skakanko, jest dobrze. A trademark of Prince of Persia. During this epic journey, you won't be the only one trapped in Mount Kaf. Goddess and blacksmith to the gods. Some dwellers are willing to help you. No tak, zdecydowanie lepiej, to już się... While others are more reluctant. To już bardziej mi się podoba. No tak, jest jakiś boss. No. The Sargon is a swordsman like no other. He is a fierce warrior, known for being elusive, ruthless, and extremely skillful on the battlefield. O, tak, rzeczywiście, witamy nowe osoby. Pojawiły się nowe osoby oglądające, więc jak najbardziej witamy. Przedstawcie się i oglądajcie z nami. He constantly puts his life on the line to perform the devastating attacks. No tak, to jest pytanie tylko takie, jakie są proporcje tego skakanka do bicia się z botami. Znaczy z bossami, chciałem powiedzieć. What the hell was that? Not only in your hands. To face such a challenge, master a new side of his time powers.
and defy gravity. Jest dużo tych walk z bossami. By combining all these skills together, you can express your creativity to solve Mancap's mysteries and execute brutal combos in epic combats. To teraz jest Mortal Kombat. No właśnie, chcemy skakanko. No dobrze, no to jest jakiś tam wycinek gry, trudno powiedzieć jakie są proporcje tego rąbanka i skakanka, ale mam nadzieję, że właściwe. That's just a glimpse of what Prince of Persia: The Lost Crown is all about. I'd like to thank nie ma szału. who composed the in-game music you are just listening to. No właśnie. And of Kompozytor course, muzyki my się pojawi. fantastic team at Ubisoft Montpellier. We cannot wait for you to get your hands on the game. It releases on January 18, 2024 on all platforms. Thank you and enjoy the rest of the show. Niektórzy czekają do stycznia 18, ja to tak mniej troszeczkę. No nie wymienię kompozytora, dodam wszystkim oglądającym, że mamy na czacie Liska Trin, która jest kompozytorką muzyki do gier i do filmów, także wokalistką znakomitą, graczką. Fajne okularki. Hi. Hi. My name is Adi Shankar. I'm a TV and movie producer. You may know me from the Castlevania animated series on Netflix. Or one of my fanfiction shorts on YouTube. Czyli co, pan rysował Castlevanię? 7 years ago, I got a call from Ubisoft offering me Captain the Laserhawk. opportunity to adapt one of their very serious franchises into Okularki an fajne, anime. fajne. But instead, I came back to them with a crazy concept inspired by the mood of Far Cry 3 Blood Dragon. Yeah. This concept used Ubisoft's vast library of characters and remixed them into one delirious anime series that would become this love letter to the 90s. To jest ta fajna gra, która jest taka totalnym pastiszem And to my absolute surprise, lat 80. Ubisoft said no. Zaproponował taką grę, ale Ubisoft odmówiło. Nie poznali się. Just kidding. They said yes. That's why I'm up here. No tak, Blood Dragon to jest dokładnie ten Blood Dragon. This is the story of how the first anime series by Ubisoft was born. To jest cała gra wygląda jak jeden wielki trailer filmów akcji z lat 80. 90. This show is many things. It's violent. Pokazać. It's a dystopian fiction in the spirit of the works of Aldous Huxley. It's a spoof. It's a satire. It's dark comedy. It's a love story. And as a descendant of Indian mystics, I can tell you it's the most philosophically conscious show you've watched in a long time. The series was picked up by Pan się Netflix. stara być usilnie zabawny, ale It was animated by the renegade genius pirates at pokazali Bobby tę Hill grę, no. Studio. And today, I'm very happy to announce that barring an apocalypse, which may happen, it will be released worldwide later this year. w tym roku będzie wydana gra, jeśli nie wydarzy się apokalipsa, co jest bardzo prawdopodobne. Pocieszył wszystkich pan. Znowu? And that's not all. I'm even more excited to share with you an action-packed, Easter egg-filled teaser trailer. No, będzie teaser right trailer now. z easter eggami. Ciekawe ile złapiemy easter eggów. Okej. You want to be entertained? Don't change the channel. Tak, Watch Dogs.
wyglądało jak działo z Sejmu z Metroidvanii. Czy się mylę? Join the revolution. Assassin oczywiście. Let's do this. Okej, czyli jesienią. Tak, Bebop był? Coś tam z Bebopa? A co było z Bebopa? Nie załapałem. No Batmana, no to tak... No tak, Division Resurgence. Fajnie, fajnie. Możliwe. Powiem szczerze, w Division 2 grałem, chyba przerwałem dlatego, że bałem się, że się za bardzo wkręcę w tę grę. Na komórki? Na pewno? No właśnie, tak, można przepaść, niestety. A to się zaczęło też od tego, że jakąś tam misję tłumaczyłem do Division 2. No i tak tam zastępowałem kogoś i tak dalej, troszeczkę tłumaczyłem grę, no to jak tłumaczyłem, to trzeba było też zagrać. No i jak zagrałem, to tak już lekko wsiąkłem, także tłumaczenie nawet było zagrożone, bo trzeba było grać w grę, zamiast ją tłumaczyć. Nie no, Division to jest oparta na rozwalance, tutaj nie ma co się dziwić, no. Ale jest też dużo skradania się, używania bardzo fajnych gadżetów. No tak, no i komóreczki to... Teraz nie ma ucieczki od Division, możesz grać wszędzie i o każdej porze. I zawsze, i bez przerwy. Wow, złota spluwa. No tak, jak się zarejestruje teraz, to można odblokować wyjątkowe nagrody. No tak, no, snajperki bardzo chętnie. O, będzie muzyka. Czaszka i kości. Będą szanty śpiewali. Nie znoszę szantów. Ale lis lubi. Outcast a kingpin was born upon the sea. There was meant to walk the land, a pirate's life for me. No, myślę, że to dobry moment, że w końcu ogłosili wypuszczenie, no bo po cóż innego to pokazują. Może się w końcu zdecyduje na jakąś dobrą grę z piratami, to niech będzie ta. A myślisz, Liz, że to jest na żywo? Nie z playbacku? A pirate's life for me, I found. Na żywo.
Jasne. Czyli to jest ta gra, która była, że tak jak Black Flag, tylko że sama esencja piracenia, bez asasynów. Zamknięta beta od sierpnia 25-28 sierpnia będzie można zagrać betę. Tylko trzeba się będzie zarejestrować najpierw. No to... Anno. To z Anno też mam wspomnienia translacyjne. Tłumaczyłem Anno 1792, chyba takie było. A tylko to jeszcze nie było wydane przez Ubisoft. To tam jakaś gra była? Mario Rabbids. Kurliki. Mario i kurliki. Czy co teraz tak taśmowo lecą? O, Master Chief w wydaniu cukierkowym. O, jest Rocksmith Plus. No to jest coś dla mnie. Szczególnie jeżeli będzie można gitarę basową. Pewnie tak. Brawlhalla. A to była księżniczka z Mario chyba. Aha, to kurliki są. Z Rainmanem. Dobrze mówię? Nie, to nie jest Rainman. Nie, to Rainman, oczywiście. Final DLC with Rainman. Czyli tutaj mamy połączenie 3 gier w jednej. Co najmniej. Rayman jest super. The Crew Motorfest. No, ale potem jak wczoraj Forza oglądaliśmy na zapowiedzi Microsoftu, to ciężko będzie to przebić. Ale oczywiście to są trochę inne podejścia do wyścigów, więc kto co lubi. Taki styl retro. Fajne. Czy można pojeździć klasycznymi samochodami z lat 70., 80. Tak, ale The Crew to jest taki bardziej chyba multiplayerowy, jeśli się nie mylę. Zgodnie z nazwą. To jest taki plac zabaw dla kierowców, można powiedzieć. Coś jak skatepark. Thank you, thank you. No tak. Thank you, guys. Thank you, everyone. 5 years ago, the Crew 2 took off. Now, each month, millions of thrill seekers, just like you, are enjoying, playing, eager to see what's next. I am Stefan Beret, creative director of the Crew. Thanks. Hey.
Today, at last, it is my pleasure to introduce the future of the crew, Motorfest. Z gier wyścigowych najbardziej lubię Euro Truck Simulator. Uwielbiam na ciężarówce zasuwać. And experience car culture fantasy on the beautiful island of Oahu in Hawaii. No matter how you enjoy cars and driving, on your own or with your crew, Motorfest has something for everyone. Motorfest, your portal to a medley of high-octane experiences. You choose pan ma zdolności how you aktorskie like to wysoko have fun rozwinięte. with your cars. This is what Motorfest playlists Dobra, nie będę złośliwy. about. Playlists Wybaczcie. are truly at the heart of Motorfest. Stara się, z serca mówi po Wanna prostu. immerse yourself in the most exciting worlds of car culture? Yeah. Yeah. Dive into the legacy of the world's most influential automakers. No i teraz jest gameplay. No tak jest. Light up Zawsze the jest night Japonia, to street musi być. racing scene, Japanese style. W Shibui widziałem, spacerując wieczorem, właśnie takie tego typu samochody. Tam się popisują bardzo. Akurat nie jechały, tylko były zaparkowane specjalnie po to, żeby ludzie podziwiali. Takie stuningowane na maksa, wypasione i oklejone naklejkami kawaii oczywiście. For the first time ever, we leave the US mainland behind. Our festival has landed in one of the most breathtaking and vibrant places on Earth, Oahu. Czyli Let's find out why Oahu is the na Hawaje się perfect przenosimy, playground jak rozumiem. for driving fun. Race through the city street of Honolulu. No tak, Honolulu. Barrel up. Black ash covered slopes. Adventure deep into lush rainforest. Prawie jak awatar. Z naciskiem na Cruise prawie. the dunes at sunset with your friends. Opportunities for fun and challenges are endless. A unique playground like this calls for a profusion of vehicles. Choose and customize your ride with one of the most diverse lineups ever. From past, Właśnie, present, najbardziej mnie to te stare and samochody interesują. To future. byłoby fajne. Recognize the latest from Lamborghini? I think so, yeah, I know. You are as thrilled as I am to get behind the wheel of this beauty. No, Lamborghini są, można pojeździć, Hey, nie? some of you have spent a lot of energy building the perfect vehicle collection in the Crew 2. In a few weeks, you will be able to import your vehicle collection into the Crew Motorfest for free. Thanks. Tak. Cieszyli się ludzie, bo będzie można kolekcję swoich samochodów z poprzednich gier So stay ściągnąć tuned for tutaj. more news about the collection import and our complete festival program later this month I to during our ludcy summer panowie za vacation. darmo pozwolili to ściągnąć, tą Since the kolekcję. beginning of the year, thousands of players have tested the game and given us priceless feedback through the Insider program. Join the party, register now for a close beta and share with the world your experience in July. Are you going to join the party? From the entire team at Ubisoft Ivory Tower, mahalo. Thank you. Mahalo. Welcome to Motorfest. Enjoy the ride. Ty nie dołączysz, tak? A na końcu was pytam, jak było to powiedzenie w języku Navi. Podejmij wyzwanie, jak to brzmiało? Czy pamiętacie jeszcze? Z pierwszego trailera, czy tam... No nie z pierwszego.
No właśnie w takim stylu samochód widziałem tak malowany. No tak, powiem szczerze, no tak 6-7 na 10. Nie, oni powiedzieli takie słowo, że w Navi na tym trailerze pierwszym. Assassin's Creed Nexus VR. No, to jest piękna sprawa. Oculus, zwany też Meta Questem 2 albo Meta 2. No i pięknie. No właśnie, czyli z różnych serii to jest właśnie Odyssey, jest Ezio, no jak na VR ma tak wyglądać, to trochę trudno mi uwierzyć. No, to już jest taki właściwie must buy na Oculusa zdecydowanie. Dobra, no meta. Tam padła data, ale nie zdążyłem doczytać, może jeszcze powtórzę. I hope you enjoyed that first look at this exciting new way to play Assassin's Creed. No tak. Coming to MetaQuest this holiday, Trzeba mieć dużo miejsca na takie zabawy, niestety. push the boundaries of VR and let you become the assassin. You will Już feel parę razy what it means to przyzwoniłem w parkour, ścianę fight, and be stealthy. kontrolerem. New memories from 3 legendary assassins: Ezio, Cassandra, and Connor. Okej. I cannot wait Dobry to wybór. see our players feel the thrill of virtual reality in the Assassin's Creed universe. But there is more. Nexus is not the only game that will offer new ways to play Assassin's Creed. Assassin's Creed Codenamed Jade is our first open-world RPG game on mobile. Oh. It will take you to ancient China in a time of intrigue and conspiracy. In this brand new adventure, you'll experience the iconic Assassin's Creed gameplay for free. A w Chinach chyba anywhere, był jakiś taki anytime. dwuwymiarowy Assassin's Creed, taka I am glad platformówka to bardziej. announce that you can register now for the upcoming beta. Here's a glimpse of what you can expect. No tylko 3, no mało. Biednie. Okej. Legacy. It's honoring those that came before. No właśnie, Chronicles China, dokładnie learning tak. from their triumphs and mistakes. Co tam jeszcze było? Indie i chyba Rosja. For all to see. Także czekamy na Asasyna w Polsce. Helps to guide and shape our future. Now it's your turn to build on those foundations and rise to even greater heights. To step out of the shadows and into a vast world. Co byście powiedzieli na przykład na Asasyna w czasach szlacheckich? Jako rębajło z szablą. Albo na przykład w czasach potopu. Byłoby jasne, kto jest wrogiem wtedy. Assassin's Creed Mirage. We've all been waiting for this moment. Assassin's Creed Mirage is a very special game, designed as an homage to the first titles of the series that many of us fell in love with. No. Coming October 12th, Assassin's Creed Mirage takes the franchise back to its roots. Sarah, our narrative director for the Ja w game, ogóle tęsknię za jakimś RPG-iem albo czymś takim w czasach Polski szlacheckiej. Let's watch our story trailer.
O, to świetny pomysł z obrazami Matejki. Nie tylko Matejki, ale... Albo... Musimy złożyć całą bitwę pod Grunwaldem, pociętą na kawałki. Dobra, to trochę inna epoka, ale spoko. What are you doing? Don't think. A ten głos wcześniej tej pani... Coś mi się skojarzył. Może jeszcze się odezwie? Nie ta, nie ta. Our tradition of the feather comes from Egypt. The feathers of the heron were dipped in the blood of the targets. The feathers forge our paths, remind us of who we are, who we can be. No, to jest ten głos. To jest ten głos. Wiadomo. To jest pani o trudnym nazwisku i trudnym imieniu, znakomita aktorka Amisawala. Liz, właśnie jakbyś mogła wygooglać, jak ta pani ma dokładnie, jak się ona nazywa, ale od razu wiadomo. Słyszałem ten głos, wiedziałem, że jest. Tak, Akshadalu czy coś. No. A Vasarala z Expans, tak, między innymi. Arcane też wystąpiła. Destiny była też przez jakiś czas. He knows not what he is. Have you not wondered at your nature? No ładnie. Czyli 12 października, a myślałem, że może Akshadalu wyjdzie. Byłoby fajnie, ale nie. What does it mean to be free? What must be sacrificed in the quest for freedom and justice the hidden ones fiercely pursue? How can you find your path and fulfill your destiny when you don't know who you really are? As he grows from street thief to master assassin, Basim thinks he has found a sense of purpose as a hidden one, working in the dark to serve the light. But his nightmarish visions keep haunting him, leading to more questions with no answer. In Baghdad, seeking the truth comes with a price. The capital of the Abbasid Empire, one of the richest, most diverse and most advanced cities in the world, is at a turning point of its history. Unrest is growing, seeding a revolution against corruption and arbitrary justice, an uprising that will turn the tides of history and change the lives of everyone. Childhood friends, fellow hidden ones, as well as newly formed allies and enemies will shape Basim's adventure. But his horrific visions are the face of a struggle that he can only handle alone. There is a lot to look forward to in Assassin's Creed Mirage, and the best way to make you understand our unique Back to the Roots experience is to show you the game. In the following No tak, czyli mam takie połączenie rzeczywiście troszeczkę Asasyna z Prince of Persia niejako. As he reports back to Roshan in Harbiya's Assassin Bureau. Enjoy. Enjoy. Jeszcze coś zobaczymy. A teraz będzie in-game. No tak, Assassin nie zmienili. Po co zmieniać to, co dobre? Będziemy grali niejakim Basimem.
Basim. Nie wiem, czy zauważyliście lewitujący miecz tam był. Leciutko się unosił nad ziemią. To jest taki Uncharted, tylko trochę szybszy. Jako żywy Uncharted. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Można się nauczyć języków. No to będzie pani I Shora. am glad you're safe. Alhamdulillah, a first of many achievements to come, Basim. We should only hope. Jest. There's still much work to do. While our focus was on Al Ghul, Fulaf quietly scouted the city for where we could No erect jasne, more że to ona, to bureaus. było jasne. I have found dwellings in 3 districts that are most unassuming. Ona w ogóle pochodzi tak naprawdę z Persji, można powiedzieć. Z Iranu. I will make my way to Sharqiya shortly. And I will join Rebecca in Karch, where corruption is as common as the air. Kto inny by tak powiedział? Kach! See Abu Jafar about some things he's been working on. Then come find us. Have a look, Basim. I may have something that is of interest to you. Abu Jafar. Będziemy mieli spluwę. Resourceful as always. My thanks, Abu Jafar. Pokaż mi swoje towary, te. No tak, jest tablica z kontraktami. Wszyscy wiemy, skąd inspiracja była wzięta. Że to akurat chyba nie są kontrakty, różne rzeczy. Znaczy wygląda trochę tak jak Odyssey i wszystkie inne, no, tylko że zmienione są oczywiście realia, ale tak naprawdę to nie ma jakichś dramatycznych zmian. This is the place. What do you see, Enkidu? Bardzo podobnie. Let us reconsider the approach. No tak, jest fajne, bo jest znane i... Ja nie mówię, że to źle, że wygląda tak samo jak poprzednie części. A tutaj jest jakiś... Act as usual. That guard who likes me said she and Ali's followers had One zauważyły, że coś jest nie tak wtedy, kiedy on wyskoczył z tej kupy kwiatów, a nie kiedy wpadł w nią nagle. No tak, no dokładnie. Sama nazwa asasyni, no to jest Bliski Wschód. Chociaż teoretycznie origin wskazuje na Egipt. Ale jednak to jest bardziej te rejony. Pierwszego asasyna kiedyś grałem, kiedy tak jeszcze do końca nie wiedziałem, co to jest. Kiedy niedługo po tym jak wyszedł, to nie bardzo mogłem zrozumieć interfejs, no bo tam, okej, mieliśmy jakieś... to była Florencja, zdaje się, tak, w tym pierwszym. No i dobra, stare czasy, jakieś gra osadzona w historycznych realiach, a ten interfejs był jakiś taki dziwnie nowoczesno-komputerowy, nie bardzo rozumiałem, co się dzieje, kiedy... Dopiero potem się dowiedziałem, że chodzi o ten animus, o ten urządzenie, które tak naprawdę w DNA naszym znajduje wspomnienia przodków. Wtedy uznałem, że po prostu
rozjechały im się wizje gry i wizje interfejsu. Interfejs jest nowoczesny, komputerowy, nie wiedzieć czemu, jakiś science fiction wprost, a gra jest no ewidentnie historyczna, powiedzmy. Ciekawe. Fajne. On zrobił trochę tak jak Sherlock Holmes z filmu. Zaplanował swoje ataki i wykonał. Ja bym chciał, żeby był taki asasyn. Ja w ogóle myślałem, że któryś z nich będzie dokładnie we współczesnych czasach, a nawet w przyszłości. Come on. Idiot! Stop him! No! O, co przycięło? Ale z cieniem jest coś słabo. To tak powiedziałbym, że te cienie to tak nie za bardzo. No może to jest jeszcze jakaś wersja niekońcowa. Kolejna wariacja na temat znaczka asasynów. No pięknie. Pan Xbox jeszcze raz się pojawił na widowni. Hello everyone. So first I want to start by saying thank you to all gamers all around the world. Chyba sam szefuniu najwyższy Ubisoftu. We are here today. You are at the heart of everything we do. And to all Ubisoft teams around the world as well, I would like to say a big thank you. Dziękujemy bardzo. A teraz, drodzy widzowie, zajrzyjcie pod wasze siedzenia i wyciągnijcie najnowszą konsolę ze wszystkimi grami, które właśnie zobaczyliście, już zainstalowane. To explore the amazing playground you have seen today. At Ubisoft, we are creators of worlds. We are also proud to partner with some of the biggest names in entertainment. No, coś jak to to create original stories in beloved universes. Now I am very happy to welcome Będzie grane, Julian Miraż. from Jak Ubisoft tylko Massive chwila czasu nastąpi oddechu od Starfielda i Awatara, to and gameplay. So thank you. jak nawet. Chociaż mnie urwało głowę przy tym VR-owym Nexusie. O! Mamy Jedi'e. Mamy Jedi'e, proszę państwa. Calm down. Do you want to see gameplay or not? Hiperwentylacja. All right. Let's get over the speech and let's get to the gameplay. Star Wars Outlaws takes place in a time of great civil unrest Będziemy grali banitami. across the galaxy. For some, this is a time of turmoil. For Outlaws, this is a time of opportunity. Ja nie widziałem, ja specjalnie nic nie oglądałem, to jest... Zobaczę po raz pierwszy, w ogóle. Poza tym o tym, co znaczy z tym, co wczoraj było oczywiście. Wcześniej nic nie widziałem. As they struggle to make ends meet, Kay and Nix dream of the day that they will finally be free. But while seeking this freedom, Kay unexpectedly becomes one of the galaxy's most wanted. Okej, jak się nazywa? So to free herself from the bounty that follows her,
Kay will need to pull off one of the greatest heists. A dlaczego ona ma the Deep Outer Rim Space Nine has na ever seen. kurtce? As they navigate the underworld, caught between criminal syndicates and vicious, ruthless villains, Kay and Nix will manage their reputation No tak, by zdecydowanie jest taking to on filmowe, risky niesamowicie. No. contracts and navigating complex relationships, all whilst avoiding oppressive imperial rule. Kay and Nix's journey will take them across the galaxy through stunning, varied open world locations and the wilds of space. Na szczęście to będzie znacznie krótsza gra niż Starfield, więc da się jakoś połączyć. A moon that features windswept savanna and amberine canyons. Carved into Tashara's striking landscape, the city of Miragana serves as a central hive of scum and villainy. Szumowiny z całej galaktyki zbierają się na tym księżycu czy na tej planecie. That learn that everything is measured in the value of influence, reputation, or cold hard credits. This presents an Macie moje abundance kredyty. Nie of wiem jak wasze, ale opportunities moje kredyty and macie na dangers pewno. for a young, ambitious scoundrel like Kay. On behalf of Massive in Sweden, along with Ubisoft Annecy, Barcelona, Bucharest, Chengdu, Milan, Montpellier, Paris, Shanghai, Toronto, and our amazing team at Lucasfilm Games, it's our privilege to present to you this first ever look at Star Wars Outlaws gameplay. No dobrze. Oglądamy gameplaya. If you're willing to take the risk, the galaxy is full of opportunity. Thank you. To jeszcze nie jest ostateczna jakość. Jak to nazwać tego stwora? Żabo, koto, liso, łasica. Good boy. I want that fighter stripped for parts by tomorrow. All right, Nix. Let's go get paid. Czyli kolejna gra z Jediami, gdzie, znaczy Star Warsy, gdzie zaczynamy na złomowisku. That worked. Smokot. No, oczywiście ze smoka coś ma. No, miejmy nadzieję, że nie popsują bardziej tej gry, tylko ją tam ponaprawiają, co jeszcze jest do ponaprawiania, ale trzymamy kciuki. A, fajnie będzie może smokotka wysłać, żeby wciskał przyciski. Hang on tight, little buddy. Tak, ten smok wytresować smoka dokładnie tak. Hey, I was just leaving. Rodianin zawsze strzela pierwszy, Okay, we'll figure this out. a na pewno ginie pierwszy. Shield. Umba, duże bubu. Hey, Nick! Catch!
This is getting bad. Let's try this out. Dink Ferric. Tank Ferric. Tank Ferric musi być. Czyli ta nasza bohaterka, rozumiem, nie ma zdolności mocy. These guys don't quit. Wow. Hang on. Po raz drugi dzisiaj mam ciary takie mocne. That was close. ND5, I got the package. Where are you? Waiting for you in Jauntus Hope. Were you seen? I said I got it. What else matters? Should I assume we won't be working for the Pikes anytime soon? Well, they'll probably forgive me. Comforting. There's Jauntus Hope. We made it, Nix. Ciekawe, czy można na piechotę zwiedzić ten cały teren, czy to tylko jest taka pokazóweczka. Były napisy w tym alfabecie Alkabet z Gwiezdnych Wojen, gdzie można rzeczywiście, jeżeli się zna te napisy, można odczytać, co tam jest napisane. Zwykle jest to po prostu tekst po angielsku, tylko że litery są zamieniane na te obowiązujące w świecie Star Warsów. Nawet przez jakiś czas. Tam na górze może być napisane, nie wiem, Doors albo coś takiego. Foods pewnie, Foods to było napisane. Foods. What? Are you worried? No. Okay. Oczywiście. No, but you're Troy. What? Nie ma Be droidów. careful. Donka's a broker, not a friend. She can't be trusted. Who can out here? See you back at the ship. O, jest. Kardasjanie byli. Round two, and I still like my odds. Mówisz, Kay ma świetny głos. Kay Back West. already. I told you she's fresh, but she's good. Who's this? Just a friend. Imperialna. Job was more complicated than you said, Danka. You lived. Uwaga na Dankę, wydaje się dość oślizgła. Hey, these aren't toys. They're investments. Ciekawe, czy pani imperialna się odezwie nieskazitelnym brytyjskim akcentem. We haven't met. Don't really know many of you. Stealing illegal contraband, running with syndicates. I oczywiście. could say you're a threat to the Empire. No, of course. But I won't have to, if you're smart. Of course. Jeszcze niech to będzie Lana Haley. Nie Thanks, pamiętam, jak but ona I'm się smart nazywa. enough to get myself out of Z trouble. gry o You Tron. pay the tax just like everyone else. Whoa, kid, let's just relax. Znaczy, You won't czy make właśnie... Dr. Shah alive. Znaczy ta Lana... Maybe. Hersey, Herwey. O Jezu. To byłoby coś. To już mamy dwie ulubione aktorki głosowe w dwóch grach. Nie tylko głosowe. That Imperial announcement wouldn't be about you, would it? Could be. I told you not to trust her. Not the Genialnie to first time we've wygląda. outrun the Empire. Tak, Lana Headey. No, that's right, thank you very much. Lina, w zasadzie Lina. We need to leave. Lina Yeah, Headey. no kidding.
super. Najszybsza latająca w galaktyce kupa złomu. Przynajmniej druga w kolejności. Oczywiście, że ma swój głośnik przyczepiony. Teraz gwiazdy. Oh, are we good? Nothing on the sensors yet. Anybody on the sensors now? TIE fighters on us. Got one. I feel inclined to remind you that we should Teraz jest fragment rozgrywki jak Star Wars Squadrons. Na VR-ze polecam, ale tylko na VR-ze polecam. ND, get us out of here. Dueling hyperdrive. Let's jump. Yes! Ciekawe, czy świat będzie taki otwarty, że można sobie skakać gdzie się chce. Nix. Stworek jest Nix, tak. Hey. Nie no, animacja jest fantastyczna tej postaci głównej. Got your new toy. So, where do we go next? Anywhere we want. Może jeszcze włosy, jakaś nowa generacja będzie lepsze, ale ogólnie to super. Dużo różnych planet. Wow. To co, mówicie, że dzisiaj jakieś inne gry pokazali, tak? Nie pamiętam. W przyszłym roku. Czemu ona idzie jak facet? No bo jest wielka bohaterka, no. 10 na 10. Nie no, Avatar był git jak najbardziej, oczywiście. Assassin's Creed VR i Mirage, Bombastic. Po pokazie coś napisali, że jeszcze więcej coś powiedzą na temat kilku gier. No właśnie tak, napisali to tam przed chwilą, że coś jeszcze będzie więcej. No zobaczymy. Napisali, że będzie więcej o Mirage i tam zauważyłem Prince of Persia i jeszcze coś. Chyba o tym, tak? O Motorfeście. Mam podsumowanie, czyli przypominamy sobie, co widzieliśmy. Avatar, tak. Z tych mocniejszych. No proszę. Będzie można zagrać w grę od razu w wersji premium.
Dlaczego nie ma drugiej doby, tak? Chciałoby się... Chodzi o ogrywanie tych wszystkich gier, które się zbliżają. Hi, my name is Umberly Gonzalez, and I fajnie. play Kay Vess in Star Wars Outlaws. Kay Vess is a thief. She's a scoundrel. Nawet She's podobna jest really good momentami. at sneaking around. You know, she's charming and she'll like talk to you, but she's already taking all your things. She isn't perfect at it, but she always seems to get away with it. Kay really finds herself in a bit of a jam. You know, she's got a bounty on her back and is trying to find work. Sabaka grają, That's when she oczywiście. starts to really realize, I kinda Aha, i like potem będzie this Prince of Persia: The underworld Lost Crown. business. I kind of like this world, and she's trying to thrive on it. Więc może pani Amishadalu się pojawi, Ashalu. They're not even human, but that is the closest thing she has to feeling a part of something in the world. I also think that Nyx, in a lot of ways, is kind of an extension of Kay, both in a gameplay sense or a story sense, you know. In gameplay, Może się it pojawią allows jakieś Kay to mody, do które tego things Nyxa she trochę never tam thought possible. pozwolą zmienić, bo And in the story, it's also a nie do way końca mi for pasi, Kay ale... to kind of sense when something's off or see an opportunity or that kind of thing. Really, they're completely connected. I love that relationship. I'm so excited for people to meet Nyx because they're gonna fall in love with him too. Nyx to jest ta... Jakaś legenda Królowa Nocy. Takes place right Bogini between Nocy, The Empire Nyx. Strikes Back and Return of the Jedi. Tak, so jest taki it's the dokładnie civil war cukierkowy, jest between taki the po prostu rebellion zabaweczka and the Empire. gotowa do That sprzedaży. has actually created this pocket of opportunity for syndicates and criminal organizations to rise up in that space. We've got the Pikes, we've got the Hutts, we've got a new syndicate Kogo tam that we've zatopili crafted for this game w called the węglu, Ashiga Clan. karbonicie. And one of the phrases we always held on to was this notion of you live and die by your reputation. So it's really exciting for Kay and hopefully for players. She's so fearless. You'll see her just go for it, and A jaka to jest właściwie epoka? Kiedy to się dzieje? Bo to zdaje się dzieje w czasach chyba 4. epizodu. For a scoundrel Znaczy story, raczej, you know, you really have to raczej ask 5. yourself, when is enough enough? How far is Kay willing to go? Jeśli widzieliśmy tam Hanna Solo, those are questions she's going to tackle through the karbonicie. whole story. We worked with Lucasfilm every step of the way in crafting the story, and they were an invaluable partner in helping us create and craft this thing. They were really embracing us with open arms in terms of, hey, we want to focus on the underworld, we want to focus on an outlaw navigating through that space, but we're sort of there to help guide and point out, like, hey, here's an opportunity you might not have looked at, or there's a character you might want to consider. So really, it was a partnership through and through. I feel Jest like this is one of rancor, the jest biggest, if not the podjarka. biggest franchise of our lifetime. The themes, like everything, has just been a part of our world. And for me and for the world of Star Wars, I know that people are going to love this game, not just for how amazing the gameplay is, but like the story itself, to see a young girl become a woman and become an outlaw. What? Are you worried? No. Umberly's energy, her humor, her wit, all of that really has kind of helped inform the character. She has a way of jumping between that matinee action, high stakes tone to shifting to really intimate, really personal performances that make you connect to Kay. Getting to bring my own heart and then mix it in with that confidence and her toughness and her charm and wit, it's really fun. It makes her very endearing, even though she's a very tough person. You won't make it off to Shara alive. Jeszcze jakiś komentarz będzie tam Maybe. dodatkowy za chwilę And napisany. yeah, it kind of feels like she was always meant to be Kay. She informs it in every way. I love bringing a character like this to life, and it's an honor, honestly, to be a part of this world. It's definitely a dream come true, and I'm still doing it. So literally like about to hop and do a scene right now. So it's all just exciting, and I feel now I'm really locked into the character. The team is amazing, and I feel very supported. Fajnie tego stworka and robili I'm happy that they pani z found me, rękawicą. 'cause I feel like I was meant to play this role. Z piłką na rękawicy robi stworka. Make sure to catch me alongside with some developers and cast members at Comic-Con International this July in San Diego. Także jak ktoś chce spotkać panią, to trzeba do San Diego polecieć w lipcu. Spoko.
Hello and welcome to the Star Wars Outlaws official gameplay walkthrough breakdown. I'm Chastity Vicencio with Ubisoft News, Teraz and I'm będzie joined szczegółowa by analiza narrative director Navid Kavari, klatka po creative klatce, co director widzieliśmy Julian wcześniej. Garrity, and game director Matthias Carlson, who are going to give us more information about what we saw in the gameplay walkthrough. Here we go. And this is our first ever introduction to Nyx. Nyx is a Merkal, a rare and exotic creature whose home planet still remains a mystery. He's got a very curious personality, as you can see here. He can be a bit stubborn, but he has an incredibly strong bond with Kay and always follows her lead. She's grown up with Nyx for most of her life. He's not just a pet, he's family. Good boy. And here we have Kay. First introduction to a brand new scoundrel in this galaxy. Kay is a young thief who's found herself on the moon of Tashara, which is a hive of underworld activity. She's picked up a high-risk job to steal a priceless, sort of mollusk-like object from a lieutenant of the Pike Syndicate. Once she's grabbed it, with the help of Nyx, she's going to turn it in and earn some much-needed credits. So Pikes are one of the syndicates that we'll be tangling with in Star Wars Outlaws. And the Pikes here are borrowing without permission some vehicles from the Empire and the Rebels and different people and cutting them up. Next. Ja myślę, że największym grzechem, jakie popełnili The Pike, było przemalowanie TIE Fightera na żółto. Ta zbrodnia nie może przejść płazem, ujść płazem. You saw him push that button from a distance. He can distract guards. He can attack on command. He can help you with puzzles. He can help you discover secrets as well. He is very much conceived as a symbiotic part of the player's control over Kay and Nyx. So we're really thinking of them together as a whole. No zobaczcie, że to jest bluźnierstwo w czystej formie. Pomalowany na żółto. In the beginning of the game, she knows her way around a blaster. It's not necessarily her first option or primary tool to solve a problem or a situation. However, as we progress through the game and it's ever more tak, strzelanie z blastera nie jest jej jedynym sposobem rozwiązywania problemów, ani najważniejszym, ale tak się zawsze składa, że strzela, a potem myśli. Okay, we'll figure this out. Kay's blaster is very meaningful to her. This blaster has a lot of modules that you can discover, upgrade, and apply to the blaster that allow you to deal with situations in radically different ways. Hey, Nick! So here I think we have a very good example of the type of role Nyx can play, even in something like a full-on firefight, where that enemy that we took out, that he was just about to shoot you with, Nyx can, slink down and retrieve that weapon for you. Ja myślę, że jak ta Kalamari się nazywa Danka, to ta imperialna się nazywa Zośka. Zośka. Albo Hanka. So ever since we kicked off this project in collaboration with Lucasfilm Games, one of the things that they were passionate about, of course, is authenticity. One of the things we were passionate about is bringing something to the galaxy of Star Wars. And one of the biggest things was this moon, Tashara. And Tashara we developed, working very closely with Lucasfilm, everything from its vegetation to the wildlife to its deep, rich culture, and all of the activities that we can discover during this trailer, and even more. These guys don't quit! One of the key pillars for both Kay the character and for the core gameplay in general in Star Wars Outlaws is what we call a resourceful underdog. Kay is a capable and daring person. And we reflect that in gameplay with you having access to a wide range of actions and abilities, ever growing, of course, as you play through the game, ranging from stealth to full-on firefights. So as we saw here, shooting from
Tak, czyli znowu mówią, że ona ma mnóstwo zdolności, potrafi się skradać i tak dalej, ale i tak zawsze będziemy po prostu walić z blastera na oślep. Kay's reputation with the syndicates will play a big role in how she approaches her journey, whether it's the Pikes, Hutts, or others. We had a saying that in the underworld, you live and die by your reputation. As if a job she takes hurts a syndicate, those opportunities aren't available. So her choices play into how she experiences her journey. Ciekawe, czy można tak grać, że zupełnie reputację sobie zbudujemy u tych złych. This is a tiny outcrop, an oasis of civilization in these windswept plains. And it usually contains a drinking hole, cantina, and these are hubs of activity too. So we very much enjoyed developing how it would look and feel. And dobra, i teraz za chwilę będziemy czytali, co jest napisane. Wiemy, że zaraz na górze nad barem jest napisane Foods. No to jest Foods. A co tam jeszcze? Nie zatrzymali. The capital of Miragana, a city on Tashara filled with corruption and underworld activity. No. Okay. ND5 is a BX commando built by the Separatists and battle-hardened during the Clone Wars. Nowadays, though, he serves as kind of an enforcer droid in the underworld. He's partnered with Kay as they attempt to pull off a big, high-risk job. It's the opportunity of a lifetime. Not a friend. She can't be trusted. Who can out here? Ten android ma świetny głos, już mi się podoba ten charakter. Nie jest właśnie taki głupawy, tylko groźny nawet. Everything from learning new things, actually unlocking equipment and abilities, to managing your precious reputation in the underworld, which is the key to some of the most lucrative opportunities out there. Important note though, something that's key to the fantasy of the free scoundrel lifestyle is that you're never in ND5, masz rację, nie wpadłem na to. ND5, your own choices, carving your own path through this world, making a name for yourself. Job was more complicated than you said, Danka. You lived. Who she works for, whether it's with syndicates or otherwise, is crucial to creating a reputation for herself. Szybko rosnące And then how perły, she approaches jadalne. those syndicates through those choices is going to be key to gaining bigger and better rewards, whether it's for credits or priceless artifacts. So nothing in the underworld is black and white, and we wanted to reflect that in the choices she makes when taking on jobs. This is one example of many. Does she just hand over what was stolen, keep a cut for herself, lie about how the job went down or the intel she learned? It's really left up to her. Właśnie, może dać łapówę albo nie dawać łapówę, te trudne wybory. And these choices, there is no wrong answer. There's just ways to weave your own story, ways to change, challenge, increase your reputation with certain factions and syndicates, decrease it, gain an advantage or a different perspective on the story too. So we put a lot of effort in giving the player agency over their own trajectory. So the game takes place in the original trilogy era. So the Empire is at the height of its power and reach. So they're always looming there, somewhere in the background, ever watchful. But as you can see here, we want to show a different side to the Empire and how it intersects with the underworld, and that means corruption. Particularly on Tashara, even though it's Imperial run, the local governors and officers worked out special arrangements with the syndicates that benefit them. Jak to było Lost Order, tak? So this is the wanted system, and the wanted system is something that's going to be ever present within the game. If you are caught or challenge the Empire, you're going to start to get wanted. And if you continue, you persist and you do even more actions, that wanted level is just going to go up. Science fiction. At the highest levels, Awatara, the Empire will throw Starfielda, a huge amount of resistance and forces in your way. So that's something that you can play around with, but you're best off trying to avoid as much as possible. Very important for us in this experience is that there will always be Nieustannie witamy każdego nowego człowieka, który się pojawi, nawet jak szybko this zniknie. is the Trailblazer. Now, if there's one dream that a lot of game developers have, it's to help design a spaceship for Star Wars. And this is our take on that, the Trailblazer.
The Trailblazer is an EML 850 light freighter from the Republic era, but to Kay, this is home. And if you're a scoundrel traveling throughout the galaxy, the first thing you need is a ship. And for Kay, there's none better than the Trailblazer. So now we're in space. And, you know, one of the things that was very precious to us is having this seamless experience of going on foot to your speeder, to your spaceship, out of the atmosphere and into space. And space is a dangerous place, but it's a place full of opportunities too. So we'll be using it for combat, both on an intimate dogfighting level, an epic level with bigger ships, but also for discovery, exploration, and special surprises. No tak, ale chciałem się tak dowiedzieć, czy rzeczywiście świat jest otwarty, czy to It's jest important to hit those classic, iconic notes of Star Wars to remind players of the era that they're playing in, and the fact that the galaxy is something that is wide, diverse, but iconic at the same time. One of the things that is important for us is that every planet that you will visit in this adventure has a distinct profile. Not just a very bespoke story, but also wildlife, an ecosystem, and situations that really radically change from location to location. And space is just another part of that. So we're trying to develop distinct teraz na dużo profiles rzeczy nie for możemy every się single doczekać. Tych gier naprawdę wali tabunami takich. We knew from the start when we sat down thinking about this game. Mogę już teraz obiecać, że będzie streamowane. Sitting in the cantina, in a city on a planet surface, Oczywiście nie tylko te nowe gry, ale parę starszych też. And as we just saw, seamlessly flying into space is something that we are incredibly pleased and happy and excited that we're able to actually offer. Zresztą przy tej okazji zapraszam na mojego YouTube'a, też nazywa się Greggeneracja. Tam są troszeczkę inne gry pokazywane, no i bez interakcji oczywiście. Wspaniałe. Tak, teraz będzie książę Persji, którego nie ma. O, zobaczymy jak robili grę. We want to bring an action platformer and to respect from the beginning the DNA of this brand. Of course, this new entry could be super modern, super fresh. And I think this is the reunion of those two things. Our expertise in platforming games and our strong desire to be sure that this is a true Prince of Persia game. To jeszcze nie jest finalna jakość. Puzzle, narration. So we knew that because of our experience on Rayman, that we can bring such kind of experience in 2D, but the core experience is a Prince of Persia game. Czyli to jest Prince of Persia zrobione tak jak Raymana by robił. Sargon is a brand new character in Prince of Persia: The Lost Crown. He's the youngest of the Immortals. The Immortals are an elite warrior team. They fought and won many battles together. Let's go then. We don't embody the prince. The prince is the one we have to rescue. That's one of the different surprises that you will encounter in The Lost Crown. The Mount Kaf, which is the place where the adventure takes place, there's a curse. Time seems to be mixed up, doesn't follow anymore its natural flow. The story that one character will live will be different in terms of timeline than the story of his friend, so sometimes the consequences and the causes are mixed up. How is that possible? They left not long before us. The starting point was to immerse ourselves in the Persian culture and legacy, which is so rich. When you learn, you have a strong emotion, you are amazed. You want to translate that feeling to the players, a feeling of exploring something new. And we get our inspiration from real places, like palace or temple, and even some natural landscape, like the Iranian forest, which is a real forest. Naprawdę it was really fresh to have a forest in the franchise of Prince of Persia. I think it will surprise the players. No tak, and prawda, że we po have raz pierwszy also living elements otwartym like platforms that ask you to shoot to activate it.
We think that for Prince of Persia, it's very important to have demanding platforming. We have level designers are very expert of platforming because they worked on Rayman and things like that. And we also try to have gameplay elements that are unique. So like the bells, you have to shoot to reveal platform. When you create this kind of gameplay element, we have a lot of ideas, so you understand that you could do a navigation puzzle, you could do very tricky platforming, and even you could use it in combat. If you have enemies on it, you just have to shoot the bell and let the enemy fall in the spikes, things like that. I think the strength of our game is that characters is really easy to handle, so we can easily mix combat and platforming. Chyba, że dla I like śmiechu. to compare everything that is tied to platforming and combat to a music partition. Poza tym I see nie mam a half cierpliwości. and quarter and whole everywhere. Ale pierwszego Prince'a, for platforming and combat. You know, sense of rhythm. Freedom and creativity was the term that were defining the combat system. Everything is tied to a Sargon personality. He's like inventing his own movement. So it was really important to have the same approach between the way he's moving and the way the player can execute their combos. So back in the days, Sand of Time had pushed the boundary standards with a nice and smooth animation. So of course, for the Last Crown, we are aiming the highest animation quality as possible. And the goal is to have a really smooth, challenging and responsive gameplay. All the gameplay animation is ja mam based on takie przeczucie, keyframe. że skoro Keyframe należę do tego animation zespołu is the tych way to animate Immortals, without motion capture. to You create pewnie everything, będą się actually. pojawiały You jakieś just take kolejne the części, gdzie będziemy design grali the line of action, the nice pozostałymi. shape of the character and bring it to Przypuszczam, life. że This allows us to na końcu customize the timing and make it more cartoony. tej wersji wcale nie If you wyzwolimy ask for two actors księcia, to trzeba grab będzie one by the kolejnymi head grać. and launch it, it's not just possible. So you can create everything with keyframe. It's really important for us to make sure that Albo this game is dotrzemy do and księcia respect players' i dowiemy się, że and on autonomy. nie jest w Be sure tym that zamku. our players feel Poszukaj go w free innym. to decide what is their next objective, because this is a genre where you are in isolation. This is a feel that you had in the first Prince of Persia. So it's very important to always give information to players. Sometimes it's obvious, like big gating and the big landmarks. Sometimes it's been more subtle. It lets the player discover the consistency of the world and how everything is connected. What we have developed is a lot of things: a new lore, new characters, a new combat system, a new art direction, a new narration. So it's something very important to say that this team has made a wonderful job on still working hard to bring a top quality game. Very important to talk about them. Ciach. Hello, I'm Jean-Luc Sala. I'm the art director of Assassin's Creed Mirage. Przebaczamy Hi there, ten I'm błąd z Stefan Dudon, przecinkiem, creative director on spokojnie. Assassin's Creed Mirage, and today we are going to walk you through our most recent trailer. No, to mnie bardziej Welcome ciekawi. to Baghdad. This is our first glimpse of this vibrant city. We are in the 9th century Middle Ages, and as you can see, it's a dusty and sunny city as expected. But it's also a garden city with a lot of flowers and palm trees. So Basim is heading back to the bureau. In the way, he stumbled on a specific target he has to kill, so he Basim will wraca take do this biura. opportunity to make the assassination. But he will quickly get into trouble. Musi się szybko dostać do biura, Yeah, and as we can ponieważ see, we can already distinguish our first jego szef regular na niego enemies, czeka, which a are on the się Caliphate spóźnia. Guard, the guys in red. A to są You're księgowi, gonna którzy meet a lot blokują of mu them. przejście, musi ich pokonać. In the game, we encourage you to flee and to vanish. Basim is a Dlatego glass cannon używa windy. character, and this scaffolding ingredient is really one of the ways players Przewrócił have szafkę to z get out folderami. tight situation like that. This is a water city. It's unexpected. Many people A po think drodze it's just minął dust and sand. dystrybutor wody. We can see now corner swings, good old vibes from previous AC games. The first AC games, we are a love letter to the very first one.
And here is a carpet. If you don't blink, you can see there is Tak, an ja to Assassin's zauważyłem, Crest na just here. dywanie jest Carpets symbol, are part of the world symbol of Mirage. This specific carpet with the Assassin's Crest on it means you are very, very close to a secret entrance to an Assassin's Bureau. I jest. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So in this scene, Basim is coming back from his first assignment for killing one of the main targets of the game. Alhamdulillah, a first of many achievements to come, Basim. Here we meet Abu Jafar. This is one of the historical characters we're going to meet in Assassin's Creed Mirage. He's a genius. He's very important. He's going to provide you good tools. There's still much work to do. While our focus was on Al-Ghul, Fulav quietly scouted the city for where we could erect more bureaus. I have found dwellings in 3 districts that are most unassuming. Abid and Rebecca have arrived from Alamut and set off to Al Abbasiyah and Karh. I will make my way to Sharqiya shortly. And I will join Rebecca in Karh, where corruption is as common as the arid air. See Abu Jafar about some things he's been working on. Then come find us. Have a look, Basim. I may have something that is of interest to you. Tools are very important for an assassin. They will help you to deal with complex situations you will encounter inside the game. You will have the possibility to unlock a new tool each time you climb a rank by fulfilling your assignments. And each of your tools can be upgraded as well through a skill tree where you will be able to choose the behavior of your tools to match your playstyle. For instance, you can decide to make the projectile of your blood art damage your enemies, put them to sleep, or turn them berserk. The contract board is where are gathered all the side faction assignments. Each of them has a specific contractor request also, you might recall from a past game, and you can try to fulfill them to gain more rewards. You can find materials for your tools and your gear, but you can find also a specific token that will help you to open new opportunities inside the mission of Basim. The lighting in Baghdad was the first thing we set up with the artistic team. We wanted to have it right, not to use too much filters and have a kind of natural beauty of the lighting, which is really giving some gorgeous point of views on the city itself at every time of day. So here you can have a glimpse of that. What do you see, Enkidu? From a personal perspective, I grew up in this place of the world, and it was really the first thing I want us to be good at was the lighting, to give me the feeling to be back here, and I think we achieved that. W tej okolicy. So Eagle Vision is very iconic in Assassin's Creed, but for us it was also a necessary tool to bring back the stealth, moment-to-moment gameplay. So you will more rely on your Eagle Vision when it's come to do infiltration, look out for guards, or check their vision cones. And those vision cones are new to Assassin's Creed Mirage. Social stealth is back, you can use it organically, or you can jak rozmawia z kobietami, to wtedy się staje niewidzialny. Patrol blending opportunities. Czyli to jest dokładnie tak jak współcześnie, jak się mówi przez komórkę, to człowiek się staje niewidzialny w tym momencie. Nikt nie zwraca uwagi. To face any situation. That's why we created this wheel, very reactive, very immersive, and that will slow down time to let you react. Here is a marksman above the tower, and it's why we cannot use Enkidu, so we will need to get rid of him. Na wieży jest snajper. Basim used a noisemaker to distract the first guard, but the noisemaker is very noisy and can attract multiple NPC in a given radius. So Basim here quickly reacts with one of his skill letting him the opportunity to use a knife to do a double assassination and avoid very efficiently to spread the alert. Hey!
And now it's time to take down the Pesky Max one and to enjoy again the use of Origo and Kidu and to enjoy also the view. We are actually above the Prince Palace, close to the Tigris River. And we are not just here to enjoy the scenery, but we have a target to find. Cichy chód na wsi. W tym przypadku to cichy chód w mieście And jest. here it is. Właśnie. I klasyczne zeskakiwanie. Tak będzie? Death from above. Assassin Focus is a new ability for Basim that allows him to quickly chain To jest fajne, assassination. to jest fajne. It's really a showcase of Basim's incredible agility and mastery. But of course, it's not something you can use at will. Basim will need to perform stealth skills to fill up his Assassin Focus gauge to use this ability. Here we can see Basim planning his assassination, but just before striking, he will land a trap. Co pewnie wypełni czas i tak analizują tak klatka po klatce, no faktycznie. Nie mają aż tyle materiału, żeby wypełnić program, to analizują. Here comes the jeszcze raz. NG, red smoke bomb. I love the color. That's my favorite too. Będziemy kończyć niedługo transmisję. Jeśli pamiętam, następne to chyba będzie And that's the end of our walkthrough. We hope you learned something new, and we cannot wait for you to play Assassin's Creed Mirage when it comes out in October 12th. No tak, i to już jest koniec. Tak, to jest fajne, że tam trzeba jednak trochę głową ruszyć, żeby nie wyprztykać się dosłownie, a i chyba dosłownie jest koniec. Już nic więcej nie będzie. Dziękujemy za oglądanie. No, czy nie ma porównania z wczorajszą Bethesdą, no to, znaczy nie tylko Bethesda, tam jeszcze było cały Xbox, to już jest insza rzecz, po prostu inne gry, no ale pamiętajmy, że zwróć uwagę Liz, że to jest jeden wydawca. To jest jeden wydawca, a tam wczoraj, no to Bethesda to była też jedna gra. No a pozostałe gry, no to było całe mnóstwo różnych studiów, wydawców i tak dalej. To był festiwal na Xboxa. Dzięki za oglądanie wraz ze mną dzisiejszego wydarzenia. To jest zresztą taka historyczna dla mnie chwila, bo to jest to pierwsze takie wydarzenie. Wczorajszego oglądałem z kanapy, dzisiaj oglądam na streamie. Mam nadzieję, że będzie więcej podobnych okazji do spotkania się z Wami, pogadania. Ta transmisja będzie oczywiście na YouTubie wrzucona, więc będzie można sobie obejrzeć. Jeszcze raz dziękuję. Dzięki Malina, że byłeś z nami. Dziękuję wszystkim widzom, którzy tam się ukrywali. I do następnego. Myślę, że już niedługo będzie jakiś kolejny klasyczny stream. Jeżeli możecie dołączyć się do obserwujących, to będzie mi bardzo miło. Tak jak mówiłem, jest Discord, też YouTube o nazwie Greggeneracja. To tyle. Miłego wieczoru. Trzymajcie się. Na razie. Pa, pa.